Interesuje się ciężką muzyką i chciałeś posłuchać sobie jakiejś płyty, ale jest mnóstwo zespołów, gatunków oraz płyt. Tego wszystkiego jest aż tyle, że ciężko się w tym wszystkim połapać, dlatego trzeba robić o tym filmy i ja to robię. Jestem Todd Stoczek i zapraszam Was na kolejny film z serii o albumach, gdzie omawiam płyty różnych heavy metalowych zespołów. Ostatnio było sporo thrash metalu, dlatego dziś sobie trochę od niego odpoczniemy i tak oto dziś zajmiemy się kultowym black metalowym zespołem, jakim jest Emperor. Emperor to norweski zespół black metalowy założony w 1991 roku w Notodden przez dwójkę muzyków, Vegarda Tveitana i Thomasa Haugena, znanych lepiej jako Ihsahn i Samot. Jest to jeden z najważniejszych, a zarazem najbardziej wpływowych zespołów sceny black metalowej, mający duży wpływ na rozwój zarówno klasycznego, jak i symfonicznego black metalu. Jednak mimo to w 2001 roku, po 10 latach działalności, zespół się rozpadł. Nie na długo jednak, bo w późniejszych latach niejednokrotnie wznawiał działalność na potrzeby koncertów. Na dzień dzisiejszy Emperor posiada na koncie 4 albumy studyjne, tak więc odcinek raczej nie powinien być długi, ale mam nadzieję, że mimo wszystko będziemy się bawić dobrze. Zaczynamy od pierwszej, a zarazem najbardziej znanej płyty zespołu, jaką jest wydany w 1994 roku album In the Night Side at Slips. Przez wiele osób album ten jest uważany za wyznacznik black metalu i jest, jeśli się nie mylę, jedną z bardziej znanych płyt tego gatunku i jednocześnie jedną z najważniejszych. Dodatkowo album ten zawiera dedykację dla Uysteina Arseta, znanego lepiej jako Euronymous, który rok wcześniej został zamordowany. Płyta ta reprezentuje klasyczny, oldschoolowy styl black metalu, więc można powiedzieć, że jest bardzo zachowawczo. Mamy tutaj też trochę instrumentów klawiszowych, które moim zdaniem są dobrze połączone z tą muzyką. I myślę, że uznanie tego albumu za wyznacznik stylu to też zasłużone uznanie, bo riffy jak i kompozycje na tym albumie są naprawdę dobre. Mamy na tym albumie również dwa najpopularniejsze kawałki Emperor, a konkretnie Inno a Satana, co po włosku znaczy hymn do szatana, oraz oczywiście mój ulubiony I Am the Black Wizards. Ogólnie mówiąc, jest to znakomity krążek i uważam In the Night Side at Slips za jedną z najlepszych płyt Emperor. Jednak po wydaniu In the Night Side at Slips w zespole nie działo się najlepiej, ponieważ jak zapewne część z Was wie, to w latach 90. w Norwegii szalały wszelkiego rodzaju przestępstwa związane ze sceną black metalową, głównie na tle religijnym. I niestety niektórzy członkowie Emperor się w to zaangażowali i w wyniku licznych aresztowań, jakie miały miejsce w tamtym czasie, głównie za sprawą morderstwa Arseta, w składzie Emperor na wolności pozostał wówczas tylko Ihsahn. Natomiast pozostali członkowie, czyli Samot, Chord i Faust, zostali aresztowani. Ten pierwszy trafił do więzienia za podpalenie kościoła z członkami grupy Mayhem, drugi za napaść z użyciem noża, a ostatni za morderstwo, którego dokonał w 1992 roku. I każdy z nich dostał karę pozbawienia wolności. Ten pierwszy 16 miesięcy, drugi 2 lata, a ostatni 14 lat, z których odsiedział 9. Na szczęście jednak Ihsahnowi udało się napisać część albumu w czasie, kiedy to pozostali siedzieli w więzieniu i kiedy to Samot wyszedł z więzienia, do zespołu dołączył nowy perkusista Trym Thorson i nowy basista Jonas Alver. I ten oto skład przed wydaniem kolejnej płyty nagrał epkę Reverence, która miała promować nadchodzący krążek, a drugi album studyjny ujrzał światło dzienne w 1997 roku, a jest nim płyta Anthems to the Walking at Dusk. Na tym albumie zwiększyła się ilość używanych instrumentów klawiszowych, a także zaczęto dodawać do niektórych utworów dodatkowe czyste wokale. I przyznam, że czyste wokale na tej płycie kojarzą mi się trochę z albumem Spiritual Black Dimension z grupy Dimmu Borgir. Jednak jest to album nieco młodszy, bo z 99, a ten, o którym mówimy, jest z 97 roku. Ale ogólnie mówiąc uważam, że to połączenie instrumentów klawiszowych i czystych wokali z black metalem na tej płycie wyszło bardzo fajnie i mi się osobiście naprawdę podoba. Zwłaszcza takie kawałki jak With Strength I Burn czy To Fake the Night Spirit. Znalazł się tu także utwór The Loss and Curse of Reverence, do którego zrealizowano teledysk. Ogólnie mówiąc, Anthems to the Walking at Dusk to świetna płyta. Może i nie jest to najlepszy album w dorobku Emperor, ale i tak jest świetny. I nie jestem jedynym, co tak twierdzi, bo album ten otrzymał wiele pozytywnych recenzji, a niektóre magazyny muzyczne nazwały go albumem roku. Kolejny album ukazał się 2 lata później, a jest nim płyta IX Equilibrium. Na tej płycie mamy inne brzmienie niż na poprzednich płytach i wydaje się cięższe. Album ten jest określany jako blanked death metal, który jest połączeniem black metalu z death metalem. I moim zdaniem to, co tutaj na tym albumie Ihsahn z ekipą stworzył, jest mistrzowskie. Riffy są zagrane świetnie i muszę przyznać, że są niesamowite. Gitary na tej płycie atakują od samego początku aż do samego końca.
Rozwalają one na praktycznie każdym utworze, a w szczególności na takich kawałkach jak na przykład Sworn czy Nonus Equilibrium, a przede wszystkim na najlepszym z tej płycie, genialnym The Warriors of Modern Death. Dla mnie osobiście cała ta płyta to świetny i niesamowity łomot i uważam, że IX Equilibrium to najlepszy album Emperor jaki powstał. I płyta zdecydowanie warta uwagi, więc jeśli jeszcze nie słuchaliście, to czym prędzej to nadróbcie, bo jest to znakomity krążek. Czwarty, a zarazem ostatni jak na tę chwilę album Emperor był przejściem w nieco bardziej progresywny styl. Jest nim album Prometheus, The Discipline of Fire and Demise. Na tym albumie skomplikowanym w całości przez Ihsana mamy styl podchodzący trochę bardziej pod progresywny metal, można powiedzieć progressive black metal. Mówi się, że ten album jest bardziej skomplikowany melodycznie i mniej syntetyczny niż poprzednie. Jeśli chodzi o muzykę, to ten album jest naprawdę ciężki i to dosłownie. Moim zdaniem Ihsan odwalił kawał dobrej roboty i ten album jest po prostu znakomity. Brzmi naprawdę porządnie i świetnie, a takie kawałki jak Empty czy Grey są tego dowodem. Ogólnie mówiąc, uważam, że cała ta płyta jest świetna i warta uwagi, więc tak jak poprzednie, jeśli jeszcze jej nie słuchaliście, to naprawdę polecam wam to nadrobić. No i niestety był to ostatni album Emperor, ponieważ w tym samym roku zespół się rozpadł, ponieważ poza Ihsanem pozostali członkowie Emperor bardziej woleli grać death metal niż black metal. Jednak jak już mówiłem, w późniejszych latach zespół niejednokrotnie powracał głównie jako zespół koncertowy, ale moim zdaniem ich ostatni album był naprawdę świetny, więc myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Ranking i topka będą zaraz widoczne na ekranie i to ode mnie na tyle. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, zostawcie również subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Sprawdźcie także moje pozostałe materiały i tyle. Widzimy się kolejnym razem, trzymajcie się i cześć!